Hello students from class 5. How are you today? Today is Tuesday, the 21st of April 2020, and the subject of today's lesson is Nicolaus Copernicus, praca z tekstem. Jak się może domyślacie, a może i nie, drodzy piątoklasiści, Nicolaus Copernicus jest to anglojęzyczna wersja imienia i nazwiska Mikołaj Kopernik. Więc dzisiaj sobie przeczytacie właśnie tekst o Mikołaju Koperniku i na tym będziemy bazować. So open your books at page 96 and do exercise 1. Robimy zadanie pierwsze ze strony 96, czyli musimy przeczytać tekst i zdecydować, z jakim przedmiotem szkolnym jest powiązany ten tekst. Ale zanim to zrobicie, radzę Wam się zapoznać ze słownictwem przesłanym w notatce oraz żeby to słownictwo przetłumaczyć. Zaraz za chwilkę powiem Wam znaczenie tych słów nieprzetłumaczonych, więc na bieżąco oglądamy film. Jeżeli nie nadążamy pisać, pauzujemy i tłumaczymy sobie te słówka. Dodatkowo już wypisałem Wam w notatce od razu słówka te z czerwonej ramki, które są pod tekstem, bo niektórzy pewnie by może tego zapomnieli przepisać. Więc przepisujemy to, co jest w notatce, ja za chwilkę tłumaczę to, co jest nieprzetłumaczone, a później standardowo powiem Wam wymowę tych słów. Dobrze, więc podałem Wam takie słówko jak lots, przejawiało się ono nie raz, ale wiem, że niektóre słówka lubią częściej niż inne wypadać z głowy, zwłaszcza jak nie są jakoś mega często stosowane. Lots znaczy wiele. Są różne sposoby, żeby powiedzieć, że czegoś jest dużo bądź wiele, między innymi a lot of albo lots. I to się czasami przewija, ale uczniowie zapominają, więc wiele. Own, w jakiejś klasie to podawałem, ale mając kilka klas, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to w waszej, czy w innej, own, posiadać. Clever znaczy bystry, zdolny. Więc bystry przecinek zdolny możemy napisać. Return znaczy wracać. Secretary, sekretarz lub sekretarka. Space, przestrzeń. Tutaj w znaczeniu przestrzeń kosmiczna. An important discovery to jest ważne odkrycie. The universe, wszechświat. The earth, Ziemia, w sensie jako planeta. Możecie sobie zapisać planeta Ziemia. No i dalej już mamy słówka, które są przetłumaczone, więc teraz ich nie będę wymieniał, ponieważ teraz wypowiem wszystkie słówka, czyli te z czerwonej ramki i te, co mówiłem wcześniej, po 2 razy, żeby osoby, które mi chętnie przysyłają swoją wymowę, miały szansę się wykazać i zyskać kolejne plusy. No dobrze, powtarzam wymowę niektórych słówek. Może pominę to lots, bo to jest wyrwane tak z kontekstu, ale od drugiego słówka już proszę wymawiać. Own, own, clever, clever, return, return, secretary, secretary, space, space. An important discovery. An important discovery. The universe. The universe. The earth. The earth. Geometry. Geometry. Astronomy. Astronomy. Law. Law. Physics, physics, century, century, medicine, medicine, famous, famous. To tyle, jeśli chodzi o wymowę, moi drodzy. Więc teraz czytamy sobie ten tekst i staramy się, tak jak mówiłem, wskazać przedmiot szkolny, z którym ten tekst się wiąże, z którym jest najbardziej powiązany.
Jest to czas, żeby zapauzować sobie ten nasz film lekcyjny, ponieważ już przechodzę do tłumaczenia zadania drugiego. So, exercise 2, page 96. W zadaniu drugim bazujemy na tym samym tekście, lecz za chwilkę puszczę Wam nagranie właśnie z tym tekstem, czyli sobie ten przeczytany tekst przesłuchamy jeszcze dodatkowo i postarajcie się odpowiedzieć na 4 pytania w zadaniu drugim. Jest to zadanie egzaminacyjne i mamy do wyboru takie przykłady w tych 4 zdaniach, czyli odpowiedzi A, B, C. Żeby to zrobić dobrze, musicie sobie część z tych pytań przetłumaczyć. Już jesteście w klasie 5 i macie dostęp do różnych środków, więc robimy to samodzielnie. Wierzę w Was, że jesteście w stanie to zrobić samodzielnie. Teraz puszczę Wam nagranie. So, read the text again and listen to the recording. CD3, track 11. Nicolaus Copernicus. Last week, we went to the Nicolaus Copernicus House Museum in Torun with my school. It was really interesting. It's really 2 houses, not 1, and there is lots to see. Copernicus's father was rich, and he owned the houses in the 15th century. They are really beautiful old buildings in the centre of town. I learnt a lot about Copernicus. He was very clever, and he spoke 5 languages, including Polish, and he studied lots of subjects. After he finished school, he went to university in Krakow and studied mathematics, geometry, and astronomy. He then went to Italy and studied mathematics, law, and medicine in Bologna, Ferrara, and Padua. When he returned to Poland, he worked for his uncle. He was a bishop, and Copernicus was his doctor and secretary. After his uncle died in 1512, Copernicus moved to Frauenburg. He continued working for the church, but he also wrote about physics and studied the stars and space. He became famous because he made an important discovery. The sun is the centre of the universe, not the earth. And now let's do the last task for today. So it is exercise 3 on page 96. Czyli ostatnim zadaniem na dzisiaj jest zadanie trzecie. Również jest to zadanie na słuchanie, w którym usłyszymy pewną przygodę, że tak powiem, naszych bohaterów, czyli Agaty i jej przyjaciół, Markusa and Sophie, którzy, jak pamiętamy z historyjki, odwiedzili pewien pałac, tak konkretnie Blenheim Palace. I właśnie w tym pałacu będzie się działo to nagranie i my musimy z tego nagrania usłyszeć, w jakim pomieszczeniu znajdują się Agata, Sophie i Markus. Czy to będzie bedroom, dining room, kitchen czy library. To już jest waszym zadaniem na podstawie słuchania, ostatnim na dzisiaj. Zatem teraz jest czas na nagranie i słuchanie. So listen to Agata, Sophie and Marcus on their visit to Blenheim Palace. Which room are they in? Listen. CD3, track 12. Sophie, Agata, and Marcus are visiting the house at Blenheim Palace. So, Winston Churchill was born here? Yes, it's amazing, isn't it? Yes, it's beautiful. Look at that table. They had dinner in this room. How many chairs are there? 1, 2, 3, 26. That's a lot of people for dinner. I'm sure they ate really good food too. The chairs don't look very comfortable though. Oh, they're probably fine. I'll try one. Marcus, don't sit. Excuse me, you can't sit on the chairs. Oops. Sorry. And look at all the paintings on the wall. Are they members of his family? Maybe. I don't know.
This one is my favourite. The one with the horse. Yes, it's really nice. Hey, Agata, you can't... Excuse me, you can't take photos in here. Oops. Sorry. Come on, you two. I've had enough. Let's go, before you do anything else wrong. Follow me. I think that's... Excuse me, you can't go through that door. Oops. Sorry. Na dzisiaj, moi drodzy, nie będę już was więcej męczył, także po prostu pozostaje już mi się teraz tylko pożegnać. Thank you for watching, have a good day, and goodbye, see you tomorrow.